Hej ty, posiadasz Amigę? Szukasz jakiejś alternatywnej dla z kart RGB metody podpięcia jej pod telewizor? A może chcesz podpiąć ją pod graber, który wejścia z kart to nie ma? W sumie to chyba żaden nie ma. A tanich konwerterów używać nie chcesz, bo one słabe są. A może po prostu szukasz alternatywy dla czarno-białego złącza kompozyt, jakie posiadasz w Amidze 500? Super, zatem ten odcinek jest dla Ciebie. Czołem drużyna, tu Penchart, witam Was w kolejnym odcinku, który, jak już przed chwilą troszeczkę wspomniałem, będzie po raz kolejny o sygnałach wideo, tym razem z naszej poczciwej Amigi. A konkretnie dziś pogadamy o małym, ciekawym adapterze, który do recenzji podesłał mi RetroHax, a który to adapterek pozwala na wypuszczenie sygnału S-Video oraz kompozyt w kolorze bezpośrednio z portu RGB Amigi, konwertując go w locie bez żadnego laga, żadnych problemów czy innych dziwnych niespodzianek. I tak, przyjrzymy się urządzeniu z bliska, bo z tytułu fajnego wykonania uważam, że warto. Do tego potestujemy, jak działa, jakiej jakości sygnał wypuszcza i porównamy do innego, posiadanego już przeze mnie, takiego adapterka. Dokładnie takiego, który robi dokładnie to samo, no ale porównać chyba nie zaszkodzi, prawda? Zatem jeżeli jesteście zainteresowani tym wszystkim, co przed chwilą Wam tutaj zajawiłem, no to zapraszam do obejrzenia tegoż odcinka. Na początek szybkie info odnośnie producenta tego urządzenia. Jak już wspomniałem, produkcją adapterka zajmuje się RetroHax, którego bloga oraz sklep możecie znaleźć pod adresem www.retrohax.net. Zachęcam do odwiedzenia strony, bo znajdziecie tam naprawdę masę fajnych oraz naprawdę szczegółowych artykułów. Między innymi opisy napraw oraz modyfikacji różnych retrosprzętów, wykonywania obudów do różnych akcesorii, procesy powstawania tychże akcesoriów, w tym także fajnych gadżetów przyciągających wzrok każdego maniaka retrokomputerów. Jest tego naprawdę sporo. Jeżeli jesteś czymś zainteresowany, masz jakiś problem ze swoim retrokomputerem, pisz na maila. Na pewno uzyskasz odpowiedź i pomoc. A reklama ta nie jest absolutnie kupiona. Dużo osób szuka jakiejś pomocy ze swoim sprzęcikiem retro, Amigą czy innymi. Wiecie już, gdzie możecie się z tym zgłosić, także, no cóż, informacja, która jest chyba ważna. A teraz przechodzimy do rzutu okiem na ten mały adapterek. Coś Wam tam o nim poopowiadam. Okej, słuchajcie, co do pokazywania tutaj nie ma tego tak naprawdę nie wiadomo ile, zatem tak w skrócie. Widzimy adapterek, na płytce mamy tutaj napisane Amiga Video Board AVB by RetroHax.net, czyli producent RetroHax.net. Jak to wygląda? No cóż, wygląda schludnie. Mamy układ będący sercem całego tego adapterka, jakieś tutaj układziki, kondensatory i tak dalej. Tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi o przód, oczywiście mamy złącze DB23, możemy mieć wersję taką, możemy mieć wersję bez tego złącza do lutowania, także spoko, amigowe RGB, dobra. Od spodu mamy info, że Quality Control Pass, czyli przeszło kontrolę jakości. No i te wszystkie pola, ścieżki i tak dalej. Tutaj jakby nie wiadomo czego. Od tyłu oczywiście widzimy złącza S-Video standardowe i kompozyt standardowe. I tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o wygląd. Oczywiście na sam koniec obudowa. Obudowa to mamy dwa takie grube plexi. Takie dwie grube tafelki plexi skręcone śrubkami w tym miejscu. Przez co jest to całość zabezpieczona. Widzicie, nie bierzemy paluchami za elektronikę od boku, od góry, jakkolwiek. Jest to bezpieczne, nie łapiemy tego po prostu. Taką z elektronikę jest lepiej, jakieś tam ładunki elektrostatyczne i tak dalej, jest zabezpieczone. Tak naprawdę tyle. Adapterek jest bardzo malutki, leciutki. To, co bym w nim zmienił, delikatnie, jeżeli mogę to zauważyć, to zauważę, że od spodu przydałaby się jakaś podstawka. Albo nóżki przedłużyć, albo jakąś obudowę inną wydrukować, żeby po wpięciu w Amigę to leżało razem z Amigą na stole, a nie w powietrzu, tak wiecie. Tink, tink, tink. Wiecie o co chodzi. Można sobie skręcić, ale na przykład gdy ja używam to z innymi Amigami różnymi, swoimi, to przekładam to ciągle, nie przykręcam do jednej konkretnej, tak? No i wtedy muszę odkręcać. A jak nie przykręcę, to wtedy lata w porcie. Fajnie była jakaś podpórka tutaj. Oczywiście można sobie podłożyć coś, nie? Ale wiadomo o co chodzi. To nie jest minus, nie czepiam się, ale fajnie było, jakby coś takiego było. A można było zrobić na przykład z tych nóżek coś takiego, nie? Amigi mają różne wysokości, to też tak nic uniwersalnego, taki środek raczej, nie, powiedzmy. Zatem tak to wygląda. Jak to się ma w porównaniu do tego mojego poprzedniego adapterka, poprzedniego? Widzicie, jest wykonane tutaj większe kondensatory, jest różnica wielkości, jest znaczna, bym powiedział. I co więcej dodać? Oczywiście mamy tutaj złącze VGA, którego tutaj nie ma. No ale to złącze VGA wymaga odpowiednich ekranów, także odświeżania 15 kHz i tak dalej, także spoko to jest, ale nie działa tak jak powinno, także to, że nie ma tutaj nic takiego. Cóż, no widzicie, ten sam układ jest tutaj sercem tej karty, tak to wygląda od spodu.
no, są to rzeczy bardzo podobne, no bardzo podobne z tym, że to jest mniejsze, bardziej poręczne, też DB23 i tak dalej. Tutaj do tego kiedyś chciałem sobie dorobić obudowę, ale zrezygnowałem, bo nie miałem jak, gdzieś tam dorabiałem w pracy, ale to nie pasowało mi tak jak należy do końca. Do jednego modelu dorobiłem, do drugiego nie pasowało. Do 600 dorobiłem, do 500 nie chciało pasować jak należy i zrezygnowałem. W każdym razie, no, taki to jest adapterek, a ten jest taki, jest malutki, fajny i tak naprawdę nie ma się tutaj co więcej na tym rozwodzić, bo to wszystko, co tak naprawdę sobą prezentuje, jeżeli chodzi o wygląd, tutaj po prostu trzeba zrobić testy, do których teraz chyba przejdziemy. Zanim przejdziemy do testów, garść takich szczegółowych bardziej informacji odnośnie tego adapterka. Sercem urządzenia jest układ AD724, potrafiący przyjąć sygnał RGB i w locie przekonwertować go na sygnał S-Video lub kompozyt bez generowania laga. Zastosowanie takiego układu umożliwia wykorzystanie adaptera do konwersji sygnału RGB na kompozyt oraz S-Video nie tylko w Amidze. I tutaj ciekawa rzecz. Otóż omawiany dziś adapter jest rozwojową wersją wcześniejszego adaptera zwanego RGB4O. Różnica między tymi adapterami jest w zasadzie jedna. Brak złącza DB23. Dzięki temu może zostać wykorzystany w komputerach generujących sygnał RGB, czyli takich jak np. Amstrad CPC464, ale podobno działa też z Atari ST czy Sega Mega Drive. Brak złącza umożliwia umiejscowienie wewnątrz sprzętu oraz wlutowanie się w odpowiednie sygnały na płycie głównej. Aktualna wersja również posiada taką możliwość, gdyż można zamówić wersję ze złączem DB23 w obudowie z Plexi lub bez obudowy i złącza do samodzielnego montażu w środku komputera. I tak to się mniej więcej prezentuje. Teraz przyszedł czas na próbkę sygnałów S-Video oraz kompozyt z mojej Amigi z użyciem tego właśnie adaptera, rzecz jasna.
No dobra, teraz przyszedł czas na porównanie jakości sygnałów S-Video z tych dwóch urządzeń. W sumie jeden czort tak naprawdę, no ale będziecie wiedzieli, czy jest to ten sam poziom jakości sygnałów. No dobra, tytułem podsumowania może kilka takich pytań i moich odpowiedzi, taki Q&A bez pytań waszych. Tak sobie to wymyśliłem. Jak to urządzenie wypada w porównaniu z tym, które już posiadam? No cóż, w sumie tak samo. Zmiany są takie kosmetyczne z zewnątrz. Jest zdecydowanie mniejszy. Nie posiada wyjścia VGA jak ten adapter, które to wyjście i tak nie współpracuje z większością monitorów, ekranów, także jakby nie ma to żadnego znaczenia. Dodatkowo ten adapterek jest w takiej obudowie, która w jakiś sposób zabezpiecza tą elektronikę. Tutaj tej obudowy nie ma, tu wszystko jest otwarte i gołe tak naprawdę. Co więcej, adapter, który posiadam, nie jest już dostępny w ofercie, nie jest produkowany, nie można go kupić, także jakby to nie jest porównanie konkurencji, bo konkurencji nie ma, bo tego adaptera już nie ma, także tak to wygląda. Zatem czy warto go kupić? Tak, pod warunkiem, że potrzebujesz takiego rozwiązania. Albo masz odbiornik telewizyjny, czy monitor, który nie ma złącza z kart, albo ma tylko kompozyt, albo ma S-Video, to tutaj masz rozwiązanie. Albo używasz grabera, tak jak ja, i który nie ma, bezpośrednio podpinasz, bez żadnych konwerterów, nie ma żadnego złącza z kart, który możesz wypuścić najlepszy sygnał amigowy tak naprawdę na ten graber, no to tak, tu po raz kolejny dostajesz S-Video albo kompozyt, spoko. Jeżeli potrzebujesz kolorowego kompozytu, a masz Amigę 500 i jest on mono, no to tutaj masz kolorowy, bo tak naprawdę, jeżeli nie potrzebujesz sygnału w formie S-Video, no to z kart RGB to jest najlepszy sygnał, jaki wypuszcza Amiga i nie ma tutaj sensu tak naprawdę kombinować. W każdym innym wypadku, tak, warto. A jaka jest cena tego urządzenia? Cóż, tutaj nie mam żadnych konkretnych danych, ale udało mi się z producentem co nieco ustalić. Zatem będą to okolice 100-120 zł za wersję z portem DB23 oraz
w obudowie, natomiast 80-90 zł wersja do lutowania w środku komputera i bez tej obudowy. Tak to wygląda. Pytanie, czy to dużo? Myślę, że nie. Cena jest taka przystępna, bym powiedział. Ten adapter, który kupiłem dawno temu, był droższy. Nie pamiętam ceny konkretnie, ale był na pewno droższy. Poza tym jest to jedyna chyba alternatywa, jeżeli ktoś potrzebuje. Alternatywa, jedyna taka rzecz, jeżeli ktoś potrzebuje takiego sygnału, także no wiecie, no 100, 120 zł, 110, od 100 do 120. Myślę, że nie jest źle, w ogóle nie jest źle. A jak z dostępnością? No cóż, tutaj trzeba pisać i pytać. W chwili, gdy nagram ten odcinek, jest dostępny, natomiast kiedy opublikuję go, wcale już tak być nie musi. Mogą się szybko rozejść, zwłaszcza, że one idą głównie chyba na rynek zagraniczny, że tak powiem. Polecam napisać do retrohacks.net, na maila będzie podany w opisie, zapytać, czy jest dostępny, jeżeli ktoś potrzebuje. To jest najprostsza metoda, innej rady tak naprawdę nie mam, nie powiem wam, jak jest z dostępnością, bo tego po prostu nie wiem. I tyle tytułem podsumowania, reszta pozostaje w waszych rękach, że tak powiem, czy ktoś chce, czy ktoś nie chce, czy ktoś potrzebuje, czy ktoś nie potrzebuje, czy ktoś po prostu chciał obejrzeć odcinek, obejrzał, dzięki bardzo. Retrohacks, dzięki tobie za sprzęcik, za to, że mogę zrobić testy tego sprzętu. Uważam, że bardzo fajny, przydatny. Jeszcze raz, jeżeli ktoś tego czegoś potrzebuje. Także dzięki tobie bardzo. Wam wszystkim dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, zachęcam do subskrypcji, zalajkowania filmu, napisania komentarza jakiegokolwiek lub co o tym myślisz. Czy potrzebujesz, czy nie. Cokolwiek. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Zasubskrybuj z dzwoneczkiem, daj dzwoneczek, jeżeli nie subskrybujesz i tyle w temacie. Także dzięki wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam was, Penczat, i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.